Dzień dobry, a raczej dobry dzień, bo dzisiaj na kanale Jestem Janek będziemy dyskutować język ukraiński. Właśnie w tym tygodniu zacząłem się studiować język ukraiński, a w tym filmiku chciałbym podzielić się z Wami swoimi wrażeniami o tym języku. Czym on jest podobny do polskiego i czym odróżnia się od niego. Jakie słowa są jednakowe między tymi językami oraz jak pomaga znajomość języka rosyjskiego w uczeniu się ukraińskiego. Tak w zbędnych ceregieli rozmówmy o ukraińskim. Jak wielu z Was, kto ogląda ten kanał, już wie, ja bardzo lubię studiować języki słowiańskie. I mówię dobrze nie tylko po polsku, a jeszcze lepiej znam język rosyjski. Z tego powodu z pierwszego dnia moich kursów ukraińskiego rozumiałem już praktycznie wszystko, co mówiła profesorka. Było dużo słów, które rozpoznałem z polskiego, takie jak ptak, takie jak duże, ale Ukraińcy korzystają z tego słowa trochę inaczej niż Polacy. Kiedy oni chcą powiedzieć bardzo dobrze, to mówią duże dobre. To znaczy, że ich duże jest jak polskie bardzo, a polskie dużo u nich się mówi tak, bahato. To samo słowo jak bogato, tylko z innym znaczeniem. Dużo pieniędzy to bahato groszej. Dużo miast to bahato miejsc, a dużo subskrybentów to bahato підписників. Bahato підписників. A przy okazji, jeśli oglądacie ten filmik, to proszę nie zapomnieć subskrybować mój kanał i postawcie kciuki do góry. To jest bardzo trudno powiedzieć. Kciuki do góry. Ok, wracając do ukraińskiej mowy. Jest jeszcze dużo słów w ukraińskim, które są również w polskim. Na przykład, co będzie na przykład. No i również takie słowa jak smaczno, zaraz, pracowaty, rozmowlaty i jeszcze o wiele takich słów. Zauważcie, że kiedy wymawiam słowo zaraz, to nie mówię zaraz przez S, jak to słowo brzmi po polsku. W językach polskim i rosyjskim takie spółgłoski, które są uważane za twarde, stają się miękkimi, kiedy padają na koniec słowa. Zaraz staje się zaraz. Kraków staje się Kraków. I tak dalej. W języku ukraińskim to nie tak. Zaraz jest zaraz. Kraków jest Kraków. Bo język ukraiński jest kompletnie fonetyczny. Może się zdarzać, że po tej przyczynie czytanie po ukraińsku jest coraz prostsze niż w polskim. Ale nie bądźcie tak pewni. W odróżnieniu od polskiego, stres jakiegokolwiek słowa jest kompletnie niewiadomy. Stres może padać na początek słowa, gdzieś na środek słowa, albo na koniec. Sądzę, że chyba są reguły, ale ja będę potrzebował dużo czasu, żeby ich się nauczyć. Z drugiej strony, kiedy zacząłem się uczyć się polskiego, to umiałem czytać praktycznie z pierwszego dnia, bo stres zawsze ląduje na przedostatnią sylabę. Niestety to nie tak z ukraińskim, co robi proces uczenia się bardziej skomplikowany. Oczywiście najbardziej pomocnym językiem w uczeniu się ukraińskiego jest język rosyjski. I ukraiński, i rosyjski są językami wschodniosłowiańskimi, a język polski jest językiem zachodniosłowiańskim, tak jak język czeski. Dlatego często widzę słowa, które uznaję od rosyjskiego, takie jak prywit i mnie zwódź, co jest bardzo podobne do привет i mnie zawód. No jak zawsze są tacy fałszywi przyjaciele, czyli false friends po angielsku. Takie frazy jak na przykład wrodliwy, co brzmi jak rosyjskie słowo urodliwy, czyli brzydki. Ale wrodliwy nie znaczy brzydki, znaczy piękny lub uroczy. Lepiej chyba po prostu używać słowa harny. Takich tak zwanych fałszywych przyjaciół jest wielu. Teraz martwię się, że kiedy przeprowadzę do Polski, to będę mylić słowa i frazy. Szczerze mówiąc,
Czasami na zajęciach bardzo chcę powiedzieć cześć i kilka razy nawet mówiłem prywit, co jest jakiś potwór hybrydowy. Trzeba starać się tak nie mówić. Na końcu chciałbym zwrócić uwagę na jeszcze jedną rzecz, której nauczyłem się na pierwszym tygodniu lekcji ukraińskiego. Z początku inwazji rosyjskiej wielu Amerykan przestało wymawiać nazwę stolicy Ukrainy jak Kijew, a preferuje mówić Kijów, bo to jest uważane za poprawną ukraińską wymowę. Teraz na wielu mapach pisano nie Kijew, jak to było w czasie Związku Radzieckiego, a Kijów. Po ukraińsku to się pisze tak: K-Y-W. Ponieważ jeśli chcecie wymawiać nazwę tego miasta poprawnie, to trzeba tak to powiedzieć. Kijów. Kijów. Powtórzę za mną. Kijów. Kijów. Ale myślę, że dla tych, którzy nie mają czasu na studiowanie języka ukraińskiego, to ma sens po prostu mówić Kijów. No tak, moi drodzy, to całe moje wrażenie o języku ukraińskim na dziś. Skoro uczę się ukraińskiego tylko tydzień, to znam tylko kilka słów i fraz. Mam nadzieję, że za jakiś czas będę w stanie coś ciekawego powiedzieć po ukraińsku, że kiedy będę w Krakowie, będę miał dużo możliwości gadać z Ukraińcami i spotkać się z nowymi przyjaciółmi z Ukrainy. Myślę, że teraz jest bardzo dobry czas, żeby studiować ukraiński. Wiem, że wielu Ukraińców jest bardzo wdzięcznych, kiedy ktoś stara się uczyć się ich języka, a zwłaszcza w takim desperackim momencie historii. Kto wie, być może będę robił wideo po ukraińsku od czasu do czasu na tym kanale. Czy to byłoby Wam ciekawie oglądać? Piszcie w komentarzu. I nie zapomnijcie subskrybować mój kanał, aby oglądać więcej takich filmów, w których ja mówię po polsku, po ukraińsku, po rosyjsku i tak dalej. Дуже дякую, дорогі друзі. Бажаю вас всього найкращого. Бувай! Бувай! Дякую.